Lato to idealny moment na nasze podróże turystyczne, ale także od ostatnich 3-4 lat także to jest idealny moment, żeby rozejrzeć się za jakąś nieruchomością zagraniczną. Szczególnie dotyczy to tych osób, które rozważają nabycie takiej nieruchomości, niezależnie czy w celach inwestycyjnych, czy na użytek własny. I właśnie w tym odcinku opowiem, jakie są trendy na 2024 rok. Zapraszam. Tak jak wspomniałem na początku, mniej więcej tak od wiosny przez lato i nawet przez jesień, w zasadzie poza zimą, to są te momenty, w których rzeczywiście coraz bardziej rozglądamy się za tymi nieruchomościami zagranicznymi i rzeczywiście my jako Polacy dość intensywnie w ostatnich latach te nieruchomości nabywamy. Zdecydowana większość nabywa je w celach inwestycyjnych, ale z delikatnym przynajmniej pobytem właścicielskim, ale są też osoby, które całkowicie odwrotnie nabywają tylko dla siebie lub tylko w celach inwestycyjnych, ich w ogóle nie interesuje tutaj pobyt właścicielski, mają gdzie w wolnym czasie spędzać czas. No i teraz jakie są najbardziej popularne kierunki? No mniej więcej od 2 lat chyba tutaj królową jest Hiszpania. I Hiszpanię trzeba podzielić tutaj na dwa rejony, bo to są naprawdę 2 różne rejony, mimo że ten sam kraj. Costa Blanca, czyli chyba najbardziej popularny tutaj rejon, tutaj Alicante, Torrevieja. Duże, dość spore miasta z wysoką zabudową, z ładną plażą, popularne turystycznie. Natomiast według mnie uważam, że jesteśmy już tam blisko górki cenowej i te ceny, które teraz tam występują, one występują według mnie tylko dlatego, że jest tak duże zainteresowanie nabyciem, że to po prostu troszkę na fali idzie, troszkę na modzie. Tak jak z Thermomixem w pewnym czasie była taka moda. Natomiast być może ekonomicznie w popłochu kupione nieruchomości w tym rejonie, szczególnie te tańsze, jeśli nabywamy je w celach inwestycyjnych, może się okazać, że nie dowiozą nam takiego wyniku, jaki byśmy oczekiwali. Natomiast jeśli nabywamy tam nieruchomość, głównie dla siebie, bo nam się to podoba, bo chcemy tam przebywać, to jak najbardziej trzeba tę nieruchomość tam nabyć, bo nam się ona podoba. Pamiętajmy, iPhone'a też często kupujemy sobie czy córce i ten iPhone traci z roku na rok na wartości, my na nim nie zarobimy, no ale tak i tak chcemy go mieć. I tak samo jest z samochodem, więc tutaj nie zawsze musimy patrzeć tylko na te ceny, tylko patrzmy też to, co nam się podoba. Drugim kierunkiem w Hiszpanii jest Costa del Sol, tak? Czyli z lotniskiem w Maladze. Tutaj z bardzo znaną miejscowością Marbella, ale już sąsiednie miejscowości równie się znane stają. No i tam w przeciwieństwie do poprzedniego regionu jest niska zabudowa. Niska zabudowa, bardzo ładne krajobrazy, więc tam z automatu wiadomo, że przyrostu tych nieruchomości aż tak dużo nie będzie. Przyrostu fajnych nieruchomości jeszcze mniej będzie, ponieważ coraz mniej gruntów jest, na których można te fajne nieruchomości wybudować. I tam jest bardzo fajnie to wszystko przemyślane, że jak deweloper kupuje duże połacie gruntu, no to jeśli jest na jakimś wzgórzu, gdzie są fajne widoki, tam stawia apartamentowce, tam stawia willę, a często w dole, gdzie żadnego widoku by nie było, pojawiają się pola golfowe, dlatego potocznie czasami się mówi na ten rejon także Costa del Golf. Natomiast te pola golfowe rzeczywiście są bardzo ładnie utrzymane i dodają bardzo dużo tutaj do krajobrazu. Ten region wydaje się być chyba jednym z najbardziej takich premium regionów, jeśli chodzi o Europę. I wiadomo, że jeśli jest jakiś kryzys, ma nadejść, czy coś złego w ekonomii, to premium na końcu traci. Dlaczego? Ponieważ najczęściej ludzie zamożni nie muszą sprzedawać swojej nieruchomości, żeby przeżyć. Natomiast klasa średnia, jeśli to tak brzydko można ekonomicznie kogoś katalogować, no to czasami się okazuje, że te oszczędności szybko się kończą i ta nieruchomość nabyta w dobrych czasach za granicą może być takim jedynym jakimś tam buforem bezpieczeństwa. I gdy dużo osób nagle w danym tutaj regionie sprzedaje nieruchomości, ja zaraz powiem, że jest inny kraj, który miał właśnie taką sytuację, no to wtedy bardzo te spadki mogą być odczuwalne. Natomiast tak jak mówię, jeśli jest klasa premium, tam raczej jest troszkę więcej ludzi zamożnych z troszkę większym buforem i takie 3-4-letnie krachy giełdowe, czy ogólnie rynkowe, nazwijmy to, niekoniecznie muszą wpłynąć na nich, choć na pewno będą jednostki, że też wpłyną. Więc przyszłościowo uważam, że Costa del Sol jest chyba trochę bardziej przyszłościowa. Tutaj także argumentem jest to, że tam rzeczywiście i zimą jest zdecydowanie cieplej, także tam nawet i wynajmy całoroczne wchodzą w grę. Wiadomo, one troszkę mniej może dowożą tych przychodów, natomiast no jak najbardziej gwarantują w zamian spokój. Tak to bym mniej więcej nazwał. Tam są zdecydowanie droższe te nieruchomości, no bo są chyba zdecydowanie lepsze. To tyle, jeśli chodzi o Hiszpanię. Drugim popularnym kierunkiem, chyba w tym roku, no to jest Bułgaria i ona rzeczywiście jest od 3 lat popularna. I tutaj jakie są atuty Bułgarii? Jest blisko. Z Warszawy lecimy 2 godziny, z Krakowa, ze Śląska pewnie kilkanaście minut krócej, także to jest naprawdę odległość taka, której nad Bałtyk się nie dostaniemy, gdybyśmy chcieli u nas zostać. Jest ciepłe morze.
tym roku tutaj temperatura ma po 27, po 28 stopni, jeśli chodzi o lipiec. No i trzeci argument, chyba najistotniejszy, jest po prostu tanio. I tak jak ja mam świadomość, że nie każdego stać, żeby 800 000 euro zapłacić na Costa del Sol za apartament, no to tak tutaj można za 80 000 nabyć apartament całkiem fajny. Wiadomo, nie można porównywać nigdy dwóch krajów i gdyby takie porównanie miało być, no to estetycznie pewnie Bułgaria wypadnie gorzej. Natomiast jeśli byśmy mieli porównać jednak cenę do fajności, do jakości, to nie wiem, czy to już by się nie zrównało. Popularny kierunek, bardzo dużo samolotów tutaj, szczególnie jeśli mówimy tutaj Słoneczny Brzeg i te okolice lotniska w Burgas, no to bardzo dużo tu samolotów latem dostarcza tych turystów, także są zarówno, no turystów jest tutaj bardzo dużo. Być może być jeszcze więcej, bo także ceny w sklepach są tutaj nieporównywalnie tańsze niż na zachodzie Europy, także niż w Polsce. Tak, tutaj piwo można kupić za 2 zł nawet momentami, można nabyć piwo. Papierosy kosztują 10 zł. Dobre wino kosztuje z 22-25 zł. Także to są, cola 1,5 litra kosztuje 5 zł. Także to jednak, gdy ktoś tutaj przyjeżdża na tydzień czasu w 4-osobowej rodzinie i tego typu wydatki planuje, czy na wieczór, czy na śniadanie, czy na kolację romantyczną, no to rzeczywiście można tutaj odczuć, że będzie troszkę taniej. Także to jest na plus, jeśli chodzi o Bułgarię. Minusem Bułgarii jest chyba to, że estetyka jest taka, jaka jest. Natomiast no, to jest coś za coś. Możemy mieć tutaj już za 50-60 tysięcy, już możemy mieć mieszkanie naprawdę nad morzem. W tej kwocie to w ogóle o polskim morzu to możemy zapomnieć. W zasadzie o większości Europy możemy, cywilizowanej Europy na pewno możemy zapomnieć. Także myślę, że to jest ogromny atut Bułgarii. Ja tutaj zauważyłem, że coraz więcej Niemców się pojawia. Tak jak Niemcy zawsze mieli ukochaną Chorwację, tak chyba ta Chorwacja przez to wejście do walutowej strefy euro, no tak wyskoczyła w górę, że i nawet Niemcy stwierdzili, że odległość, mimo że troszkę dalsza jest, to chyba to Morze Czarne nie jest na tyle gorsze, żeby to nie było na tyle atrakcyjne, że o wiele taniej nabędziemy tą nieruchomość. Kolejnym krajem jest Chorwacja, natomiast ta Chorwacja rzeczywiście chyba ma troszkę spadek. Turystycznie jest potwornie popularna wśród nas, natomiast ze względu na ten wzrost cen, już myślę, dużo osób, które chciały kupić w Chorwacji, to już nieruchomości nabyło. I Chorwacja też ma taki miszmasz, tak? Czyli tam potrafią być stara zabudowa, ta stara bardzo fajna, taka po Grekach, po Wenecjanach, w zależności w którym miejscu jesteśmy, jaka tam była historia, ale potrafią tam być te komunistyczne po prostu, tak jak i w Polsce, zabudowa z okresu polskiej Wielkiej Płyty i tutaj gdzieniegdzie w tych plombach się pojawiają już nowa zabudowa dość modernistyczna, chociaż czasami plan miejscowy narzuca, że trzeba nadal zachować te czerwone charakterystyczne dachówki i odpowiednie skosy. Natomiast tam bardziej to tak w plombach wygląda, ale są gdzieniegdzie naprawdę jeszcze fajne działki, na których deweloperzy budują niesamowite nieruchomości. No i wiadomo, Chorwacja jako jedyny kraj chyba w Europie ma tak ślicznie wybarwione morze i chyba to jest największym atutem tej Chorwacji dla celów takich typowo rekreacyjnych i rzeczywiście jest ona przepiękna. Natomiast cena coraz jest droższa i też nie wiadomo, czy tam się powoli nie będziemy kiedyś zbliżali do tego sufitu. A gdy jest ten sufit i my nabędziemy nieruchomość w tej górce, no to jeśli ją nabywamy inwestycyjnie, to musimy cały czas bacznie patrzeć, co się tam dalej dzieje, bo gdyby się okazało, że będą spadki, no to różnie wtedy bywa i z turystami, i ze wszystkim. I najgorzej kupić na górce, później z braku dochodów musieć sprzedać na dole. No to dotyczy chyba każdych instrumentów inwestycyjnych. Ale przejdźmy teraz po sąsiedzku, Czarnogóra. Kraj troszeczkę podobny do Chorwacji, no bo to jest tak jakby kontynuacja tutaj tego wybrzeża Adriatyku, tej byłej Jugosławii, natomiast rzeczywiście ukształtowanie terenu już całkowicie jest inne. Tam już góry wyrastają, obłędne góry wyrastają od razu z morza. Dodaje to chyba dla oczu niezapomniane to są widoki i chyba niespotykane nigdzie w tej części tutaj basenu Morza Śródziemnego. Jest to coś według mnie obłędnego, coś przepięknego. Te zatoki, z których wyrastają te góry. Część góry jest naprawdę bardzo fajnie zielenią obrośnięta, więc to nie są takie suche, rude góry, jak potrafią być w Chorwacji czy w Hiszpanii, tylko tutaj jednak tę zieleń widać i dopiero gdy wychodzimy naprawdę w te wyższe partie, to już typowo skaliste, no to wiadomo, w takim ukształtowaniu terenu nic więcej nie ma. Ceny są dość wysokie, jak na kraj, który jest poza Unią Europejską, natomiast stosunek jakości do ceny myślę, że tam jest fajny i jest to chyba jeden z najlepszych krajów, uważam, aktualnie.
tutaj w tej części Europy, gdzie w pierwszej linii morza możemy nabyć tak fajną nieruchomość w stosunkowo fajnej cenie. Coś, co w Hiszpanii będzie kosztowało ponad 1 000 000 euro, no to tutaj jeszcze możemy kupić za 500-600 tysięcy euro. Także uważam, że to jest duży plus Czarnogóry. Czarnogóra coraz głośniej mówi, że chce wejść do Unii Europejskiej. Nie wiem, czy to będzie plus czy minus do dziś naprawdę, bo nie wiem, jak to działa. Natomiast Czarnogóra jest w strefie walutowej euro, tak? Także tam w sklepie płacimy euro. Wszystkie zakupy robimy euro, także te nieruchomościowe. Także to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o tę Czarnogórę i każdemu polecam, żeby zapoznał się, jak wygląda Budwa i okolice, bo naprawdę port mają, kawałek dalej mają naprawdę przepiękny port na skalę chyba tutaj całego basenu Morza Śródziemnego, tak to ładnie wygląda. No i przejdźmy teraz może kawałek dalej, jeśli chodzi o Grecję. Grecja cały czas, uważam, że od 10 lat jest na takim stałym poziomie, podobnie jak Włochy. Że po prostu są ludzie, którzy są zakochani w tej Grecji i tak samo we Włoszech i chcą tam mieć nieruchomość i zdecydowanie więcej, przynajmniej ja zauważam, że ludzi decyduje się nabyć nieruchomość w Grecji na pobyt własny. Po prostu nie inwestycyjnie, na pobyt własny. Może chwilkę przed emeryturą są i chcą tam na emeryturę pojechać. Nie tylko chodzi tam o inwestycje deweloperskie, ale także czasami ludzie chcą po prostu domek z kawałkiem ogrodu, żeby sobie oliwki mieć, żeby mieć winogrona, żeby jakieś pomidory mieć. Fajna rzecz, jak najbardziej fajna, natomiast Grecja to jest stan umysłu, tam jeśli chodzi o dokumentację, o te wszystkie rzeczy, to tam naprawdę cały czas jest wiatr, odczuwam, że tam nie wiadomo o co chodzi, wszystko będzie jutro, wszystko na ostatnią chwilę, także na pewno nie jest to przyjemny kraj dla formalności, dla tych wszystkich bezpieczeństw w transakcji, a jeśli na tym etapie to nie jest takie bezpieczne, to mam świadomość, że w drugą stronę, jeśli będziemy wynajmowali, że będą podatki, też trzeba się tam pilnować. Natomiast kraj także bardzo ładny, te zatoki tam także są potwornie wybarwione, już nie mówiąc o wyspach poszczególnych, ale uwaga, tutaj pamiętajmy, że no Grecja od 2 lat naprawdę ma mocne te pożary, żeby to się nie okazało, że będzie jakiś trend, który nam turystów troszkę odstraszy, no bo wiadomo, jak są mocne pożary, to i lotniska nie zawsze działają, już nie mówiąc o spustoszeniach, jakie te pożary mogą zrobić, bo jak przejdzie taki pożar naprawdę na ogromnych połaciach ziemi, no to później ta ziemia nie jest estetyczna. Co prawda jesteśmy w takim miejscu, że dość szybko będzie odrastała, ale no mimo wszystko trzeba takie rzeczy wziąć pod uwagę. Gdy pójdziemy jeszcze kawałek dalej, no to mamy wyspy i Cypr. Bardzo popularny był Cypr tak 2 lata temu, szczególnie ta północna część, turecka to nazwijmy. I rzeczywiście nadal się cieszy popularnością i uważam, że tam jest najlepsza architektura, jeśli chodzi o budowanie, bo oni nam budują w pustych miejscach bardzo często. Po prostu nie było nic po prostu. Jeden deweloper, drugi deweloper, trzeci, czwarty, piąty, szósty kupili działkę. Nagle się okazało, że ta połać gruntu jest dość duża, każdy buduje w swoim stylu, natomiast spójnym, jak najbardziej, bardzo modernistycznym, bardzo często. Wysokiej jakości jest tam budownictwo, bo oni mają swoje złoża mineralne, także oni tam kamienia na przykład mają w dobrej cenie dość dużo, także to, co u nas w Warszawie byłoby premium, że deweloper nam kamień położy jakiś fajny, to tam to jest praktycznie w pakiecie podstawowym takim deweloperskim, więc tak jeśli chodzi o ten Cypr, on jest bardzo popularny, nadal jest popularny, tam są spore ulgi dla niektórych, jeśli chodzi o podatki, natomiast taka była ogromna dynamika, tutaj był wysyp agencji nieruchomości, szczególnie ukraińskich, które chciały polski rynek zdobyć, obiecywały tam nie wiadomo co, natomiast no być może te obietnice udało się dowieść, tylko z Cyprem Północnym pamiętajmy, że tam troszkę termin, jak kupujemy coś od dewelopera, to na oddanie tej nieruchomości w niektórych przypadkach troszkę trzeba poczekać, tam nie jest taka szybka dynamika tej budowy. Według mnie północna część Cypru Północnego to jest według mnie jedna z lepszych części w ogóle, no w tej części to już nie jest Europa, co prawda, ale jakoś tam finansowo ją zaliczam do Europy, no to w tej części Europy to uważam, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, bo naprawdę tak ukształtowanie terenu plus usadowienie tych naprawdę na wysokiej jakości osiedli, mini osiedli, resortów, no to wygląda i ja uważam, że to jest miejsce, które się będzie bardzo ładnie starzało, bo tam nawet jeśli kupimy dzisiaj nieruchomość, będziemy ją mieć za 20 lat, ona nadal będzie spójna. Tam jest jeden styl w tych deweloperskich osiedlach. Nie ma czegoś jak w Chorwacji, że tylko w plombach budujemy, czy gdzieniegdzie nawet w Hiszpanii, już nie mówiąc o Polsce, tylko tam mamy naprawdę ci, co pierwsi kupili dziurę w ziemi na pustkowiu, to pewnie mieli obawy, ale teraz tam wszystko jest mądrze robione. Infrastruktura pod to jest robiona, są na dole bardzo dużo usług. W ogóle to jest ten kraj, który naprawdę nie szczędzi, nie jest chytry. Czyli zamiast zrobić 10 apartamentów więcej, potrafi zrobić części wspólne, z których będą mogli mieszkańcy korzystać. Gdy przejdziemy na drugą stronę, czyli ten Cypr grecki, to nazwijmy ten właściwy Cypr. W ostatnich latach tak to się mówi, chociaż ten Cypr też historię miał bardzo różną, ale
przejdźmy tam, no to jest też taki kraj, który jest dość popularny. Natomiast oczywiście popularność do Hiszpanii to jest tylko jakiś tam mały procent tej popularności, natomiast jest sporo osób, które lubią na tym Cyprze przebywać. Ta przewaga nad Cyprem tym tureckim jest taka, że tutaj są dwa lotniska, które są obsługiwane mocno przez Europę. Ta część turecka nie ma lotniska jeszcze otwartego dla Europejczyków. Na pewno jeśli w północnej części Cypru to lotnisko się otworzy, no to na pewno będzie duży wzrost wartości nieruchomości, bo turyści myślę, że dostrzegą atrakcyjność tego terenu, tę fajność i myślę, że to będzie bardzo popularny kierunek. Natomiast póki trzeba na grecki Cypr lecieć i trzeba wypożyczyć, nawet wypożyczyć samochód jest dość ciężko, trzeba jakąś tam taksówkę mieć, czy sobie transfer zorganizować, to jest zawsze jakaś tam delikatna przeszkoda. Natomiast na tym Cyprze greckim okolice Pafos jak najbardziej są nadal popularne, tam przeważa niska zabudowa, gdzieniegdzie się pojawia coś tam troszkę wyższego, natomiast te wyższe nieruchomości to są bardziej w Limassol, w takim centrum biznesowym bym to bardziej nazwał, więc tam są już takie apartamenty bardziej premium w wysokich budynkach. Natomiast Pafos mamy niską zabudowę, ale też obłędnie wkomponowaną w teren, tylko już nie taki zielony jak ten Cypr północny. Inaczej tam jakoś pogoda wpływa, mimo że to nie jest duża wyspa, ale to już całkowicie inaczej wygląda. Dość dużo aktualnie tam Rosjan inwestuje i mieszkańców Izraela, także to są bogate nacje, więc jeśli nabywają, to zakładam, że z jakiegoś powodu, że być może się znają na tym i wierzą, że będzie dobrze. Kolejnym krajem, gdy rzucimy kamieniem teraz z kolei w stronę północy, to jest Turcja. Turcja chyba jest aktualnie najbardziej popularnym krajem, jeśli chodzi o Polaków, tylko że o turystykę. Jeździmy tam do tych all inclusive, zamykamy się w tych ogromnych, z przepychem momentami wybudowanych resortach i co tam się dzieje, to każdy Polak pewnie wie, który tam był. Natomiast nie jest to jeszcze na tyle modny kraj, żeby mimo wszystko tam zainwestować. Być może to jest różnica kulturowa, być może troszkę różnica no troszkę może i religijna, czy coś w tym stylu. Natomiast ta potocznie nazwana Riviera turecka właśnie, czyli tam Alanya, Antalya w tym odcinku, to tam już rzeczywiście cywilizacja jest europejska, ja to przynajmniej tak uważam, że jest europejska cywilizacja, poziom budownictwa jest całkiem niezły, tam także mamy bardzo dużo części wspólnych zagospodarowanych, tam naprawdę ogromne metry w każdym apartamentowcu idą na te usługi, tam mamy hammam, tam mamy sauny, tam mamy jakieś siłownie, często mamy baseny kryte, które nie są tak często w Europie, otwartych mamy dużo, ale krytych nie ma tak dużo, także sporo powierzchni na to trzeba, potrafią być jakieś bilardy, potrafi być dużo boisk, takie, które u nas byłyby Orlikiem, czy coś w tym stylu, a tam potrafią one być. Także to mnie się tam najbardziej podoba, że nie jest tak jak w Polsce, troszkę mamy chów klatkowy, że deweloper po prostu na 1000 metrów musi zrobić 200 mieszkań. Te mieszkania są czasami po 30 metrów, bo takie mamy ceny i szkoda deweloperowi poświęcić więcej na części wspólne, no bo rzeczywiście musiałby podnieść pewnie cenę mieszkań. Tam jest inna kalkulacja i tam zarówno my, jak i nasi turyści, nawet jeśli by trafili na niepogodę, no to raczej nie ma podstaw, aby się tam nudzić, bo naprawdę to się zgadza. I każdego, kto jedzie tam turystycznie i w ogóle ma jakieś możliwości zainwestowania za granicą, proponuję, żeby jeden dzień sobie zrobił wycieczki, tak po prostu poza hotel, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda, bo uważam, że jest to potencjał. Turcja ma także bardzo fajną możliwość dla osób, które z jakiegoś powodu chciałyby zmienić obywatelstwo. Tam za 400 000, gdy nabędziemy nieruchomość, za 400 000 dolarów, no to możemy się starać o paszport, tak? Turecki i Polacy póki co raczej z automatu taki paszport otrzymają. Więc jeśli ktoś z jakiegoś powodu coś się tam pośliznęła kiedyś noga i coś musiałby takiego zrobić, no to jest taka dość sensowna kwota, przy której po prostu można zacząć od nowa, jeśli ktoś z jakiegoś powodu musi. Także to tyle, jeśli chodzi o te najbardziej takie popularne kraje. Troszkę popularna może będzie niebawem Sycylia. Sycylia zasłynęła z tego, że tam były domy tak zwane za 1 euro. I od razu powiem, odradzam, bo tam jest bardzo dużo narzuceń. To 1 euro to często to jest cena licytacyjna i to się różnie kończy. Natomiast już za 50 000 euro możemy kupić rzeczywiście ruderę. I to taką ruderę w formie, to by w Polsce była kamienica. Ruderę raczej do generalki, może bez, no ale czasami trzeba zakładać, że generalka będzie absolutna. Natomiast tam są domy rzeczywiście i takie mieszkaniokamienice, które są z ogromną duszą, z ogromnym charakterem, więc jeśli ktoś w ogóle chciałby, bo tam teraz aktualnie jest piekło, tam pewnie jest 50 stopni, no ale już tam mniej więcej od października z kolei do kwietnia jest bardzo fajnie. Więc jeśli kogoś tego typu kultura interesuje i jeszcze chciałby być tutaj w tej części Europy,
no to niech to rozważy. Tylko naprawdę te domy za euro, one są fajnie, je się fajnie klika na wszystkich portalach, natomiast tam później jest sporo rzeczy narzuconych. A gdy kupimy na wolnym rynku coś za 50 000 euro, co tam ze wszystkimi kosztami tej licytacji prawie się zbliżymy do tej ceny, to naprawdę możemy fajne rzeczy wziąć. Tam za 60 000 euro potrafi być hektar winnicy zadbanej, i gdzie tam jeszcze potrafi być, nie wiem, z 500 metrów jakiegoś gaju oliwnego i jakiś dom do generalnego remontu. Ale jeśli ten dom sobie po prostu otworzymy z kamienia, oczywiście, żeby tam było chłodno i żeby nawiązać do tego stylu, no to jeśli ktoś lubi taki chillout, lubi winogronka, lubi to zbierać i lubi ten klimat, no to myślę, że to są całkiem fajne rzeczy, więc uważam, że to jest lepsze niż te przez te lokalne gminy domy za jedno euro, bo to jest tylko taki troszkę chwyt marketingowy, gdzie mamy po prostu narzucone jakieś tam wioski. No i troszkę popularna jest też Tajlandia. Tajlandia, wiemy gdzie jest Tajlandia, no piękna rzecz, szczególnie gdy u nas jest zima, tam się leci do tej Tajlandii, piękne miejsce. Tylko tam trzeba uważać na jedną rzecz, że tam z prawem własności gruntu jest różnie. Tam jeszcze nie jest drogo, tam naprawdę potrafimy jeszcze za 200 000 dolarów potrafimy fajne rzeczy kupić. Natomiast pamiętajmy, tam trzeba już dokładnie z przepisami trzeba wejść. Z mieszkaniem jest troszkę bezpieczniej, ale z domem to już prawo własności gruntu dla Polaka może być różne, także trzeba uważać, żeby się z tym, no żeby troszkę na minę tutaj po prostu nie... No, żeby człowiek nie wpadł nabity na minę, tak jak to na przykład w Zanzibarze mogło być, bo tam troszkę podobnie to wszystko wygląda, także tutaj ostrożnie, natomiast jest to póki co jeszcze chyba fajna cena i trochę Rosjan tam, znaczy no trochę jest przypływ tych Rosjan, trochę z Europy chyba tam ci Rosjanie pojechali i trochę ich tam jest coraz więcej, ale myślę, że Chińczycy zaraz zobaczą, że są zamożni i też tam będą mogli przyjechać. Wiadomo, jeśli tak duża nacja, tak bogata pojedzie na zakupy, no to pewnie ceny wzrosną. Natomiast no minusem jest to, że jak chcemy do siebie lecieć, to rzeczywiście to już weekendowy wylot, tak jak jeszcze po Europie, przynajmniej długi weekend wchodzi w grę, no to tutaj mam świadomość, że ze względu na odległość, no to ten długi weekend raczej to będzie za mało, tam trzeba przynajmniej na te 2 tygodnie polecieć. Pamiętajmy, jeśli chcemy nabyć nieruchomość, ja proponuję każdemu, żeby kupił tam, gdzie mu się podoba. Mam bardzo dużo klientów, którzy chcieli kupić głównie inwestycyjnie, natomiast przyjechali raz, przyjechali drugi raz i się okazuje, że są tak szczęśliwi, że sami mogą spędzać także jakieś wakacje, nawet nie muszą być to w silnym sezonie, ale spędzać u siebie i to szczęście naprawdę czasami jest ważniejsze niż ten 1% więcej, który nam Excel tutaj dowiezie, bo też pamiętajmy jednak, że wakacje, które spędzamy u siebie, no to one wychodzą zdecydowanie taniej momentami, niż gdybyśmy my je spędzali w Polsce z rodziną, a ktoś by w naszym mieszkaniu był na przykład na Cyprze, czy w Bułgarii, czy w Chorwacji. To może czasami się okazać, że nam nawet będzie opłacało się bardziej do nas przylecieć, znaczy do nas za granicę i tutaj spędzić ten czas. Więc pierwsze co naprawdę, tu uważam, że za granicę warto nabywać sercem. I na drugim miejscu rozumem, jeśli chodzi o przepisy prawne, o bezpieczeństwo, o to, żeby się dostosować do tych przepisów prawnych. A dopiero na końcu bym chyba nabywał to czynnikiem ekonomicznym. Natomiast jeśli chodzi o czynnik ekonomiczny, to cały czas podkreślam ostrożnie z Hiszpanią, z Costa Blanca, bo może tam być różnie. Może się okazać, że tak dużo tych nieruchomości tam jest, że nie będzie tylu turystów, którzy będą w stanie to wszystko obsłużyć. Jeśli nabędziemy to tylko i wyłącznie z myślą o wynajmach, o bookingach, może się okazać, że będzie troszkę ciężko. Także tyle, jeśli chodzi o nieruchomości zagraniczne w 2024 roku.